Cześć, dzisiaj rozmawiamy o Mercedes-Benz Trucks Pack. Oczywiście trzeci dodatek do FS25, premiera którego została zaplanowana na 9 września, czyli troszeczkę więcej niż miesiąc został do premiery. Znamy też docelową cenę, w euro jest to 12,99, aktualnie jest 11,69. Wiadomo, Giant zawsze próbuje sprzedać te dodatki przed premierą z 10% bonifikatą. Oczywiście ten dodatek jest częścią Season Pass na rok pierwszy do FS25. Jeszcze jedna istotna rzecz, będzie wymagał patch 1.11, to oznacza, że w ciągu najbliższego miesiąca spodziewamy się kolejnej aktualizacji gry. Dzisiaj jednak w tym materiale chciałbym się skupić na maszynach, na pojazdach, które będą zawartością tego dodatku. Jest ich 17 i na ten moment mamy już informacje dotyczące, jakie to będą pojazdy i ich podstawowe dane. Oczywiście możemy spodziewać się, znając Giant Software, że w najbliższych piątkach będą się ukazały factsheety. Czy będzie to już ten piątek? Trudno mi powiedzieć, ale podejrzewam, że co najmniej jeden factsheet powinien się ukazać. Przejdźmy do zawartości tego dodatku i oczywiście zaczynamy od ciągników, ponieważ one są najważniejsze. W tym dodatku mamy ich 4, ale tak naprawdę jest ich 6. O tym za chwilę porozmawiamy. Zaczynamy od najmniejszego modelu, MB Truck 700-900, czyli Giant tutaj postanowił wyodrębnić 4 ciągniki spośród tych wszystkich modeli MB Truck, było ich dosyć dużo i w związku z tym mamy model MB Truck 700-900, jest on w kategorii małe ciągniki, moc od 65 koni do 85 koni mechanicznych, prędkość to 40 km na godzinę. Oczywiście te wszystkie ciągniki mają napęd na 4 koła. Następny w kolejności jest MB Truck 1000-1100, tutaj moc 100 do 110 koni, nadal jest to mały ciągnik w kategorii w sklepie, prędkość robocza również 40 km na godzinę. Model MB Truck 1100 jest również przedstawiony na oficjalnych screenach udostępnionych przez Giant Software dotyczących właśnie tego dodatku. Bardzo fajnie się prezentuje ten ciągnik. Zastanawiam się, jak będzie tutaj z kolorami, bo tutaj będą chyba uwzględnione te żółte kolory, ponieważ ta paleta kolorów dla tych ciągników jest troszeczkę szersza niż to, co tutaj widzimy na screenach. Tutaj można jeszcze zauważyć ten Mercedes Bumper, czyli ten zderzak. Nie wiem, czy to jest ten dodatkowa część tego dodatku, bo wcześniej w oficjalnych przekazach Giant informował, że ten dodatek będzie miał tylko 16 maszyn i urządzeń, a tutaj jest, okazuje się, 17. Tak więc tak się prezentuje model MB Truck 1100. Następnym modelem jest MB Truck 1100, 1500 i tutaj przeskakujemy już do średnich ciągników, ponieważ moc tego ciągnika to jest od 110 do 150 koni mechanicznych, a prędkość to 40 km na godzinę. Kończymy ciągniki MB Truck, oczywiście modelem największym 1300-1800 turbo. Są to średnie ciągniki o mocy od 125 koni do 180 koni mechanicznych przy przypadku 1800 turbo. Prędkość pozostaje ta sama, 40 km na godzinę. W kontekście ciągników MB Truck zastanawiam się, czy taka wersja leśna, która tu jest zaprezentowana na tym screenie, czy ona będzie dostępna dla wszystkich tych 4 modeli MB Trucka, czy tylko dla jakiegoś wybranego. Z drugiej strony fajnie to też wygląda, taki klasyczny sprzęcik do pracy w lesie. Tutaj najprawdopodobniej mamy z tyłu ciągarkę, bo ciągniemy jakieś chyba 2 kłody, a więc dosyć ciekawie to się prezentuje, trzeba przyznać. Tylko jest kwestia, czy to każdy model, czy też jakieś wybrane. Dodatkowo tutaj na tym ostatnim screenie, który prezentuję, my największy model, czyli MB Truck 1800 Turbo. Mamy jeszcze taką małą niespodziankę. Oczywiście ciągnik jest ciekawy, ale czy to jest czasami free content update, ponieważ mamy tutaj małego Lemkena. Mały pług Lemkena, oczywiście nie mamy czegoś takiego w podstawce, a tutaj jest taki mały pług Lemkena, tak więc wiemy, że będą free content update'y, wiemy, że będzie jeszcze jeden patch przed premierą tego dodatku, tak więc czy to jest free content update? Takie pytanie. Natomiast ciągnik, no fajnie się prezentuje, na pewno będę korzystał z tych ciągników. Przechodzimy teraz do następnych ciągników, ponieważ będziemy mówili o Unimogach, a tutaj te sprzęty będą znajdowały się w kategorii średnie ciągniki, oczywiście w sklepie. Czyli mówimy o 2 modelach. Unimog U1800 i 2400, to jest ten starszy model, który już nie jest chyba produkowany. No i tutaj
ten model miał moc od 180 do 241 koni przy prędkości 90 km na godzinę. Dodatkowo ma tutaj jeszcze ładowność do 2200 litrów. Wydaje mi się, że ten Unimog może naprawdę rządzić. Może pobić JCB, ponieważ ten sprzęt ma tutaj prędkość o wiele większą, moc, akurat ten model może nie ma aż takiej dużej, chociaż 240 koni to jest naprawdę duża moc. Może pracować na polach, ponieważ ma mocowanie 3-punktowe i z przodu, i z tyłu, grube takie opony, takie do prac polowych, tak więc jak najbardziej może zdetronizować JCB. Drugi model to jest model, który jest aktualnie produkowany przez Mercedesa, jest to model U527 do 535, tutaj będzie w zależności jaki to model wybierzemy sobie, to moc będzie się wahała od 272 koni aż do 354 koni i tak jak w przypadku wcześniejszego modelu, prędkość to do 90 km na godzinę i tutaj mamy jeszcze ewentualną ładowność do 2500 litrów. Zastanawiam się, czy będzie możliwość tutaj wstawiania na przykład opryskiwaczy. Nie wydaje mi się, że będzie taka opcja w DLC, ale czy w modyfikacjach, no to naprawdę byłaby fajna rzecz. Tego typu Unimogi, gdyby można było tutaj wrzucać z modyfikacjami, dodawać różne ciekawe rzeczy, to jest naprawdę fajna opcja. Można by tutaj ją naprawdę wykorzystywać. To jest niewielki w sumie pojazd o dużej mocy i bardzo fajnych parametrach, jeżeli chodzi o prędkość. Tak więc wydaje mi się, że będzie popularny. W kontekście tych dwóch Unimogów, które są częścią tego DLC, jest kilka tutaj pytań. Po pierwsze, były tutaj wątpliwości, czy w ogóle te dwa modele będą dobrze współpracowały z maszynami z podstawki. Tutaj na tym screenie jest model ten najsilniejszy, U535, 350 koni, tak? No jak widzicie, nie ma tutaj problemów, żeby współpracować z kosiarkami Samasz. Jest tutaj kosiarka czołowa i boczna. Tutaj były wątpliwości wynikające z tego, że te sprzęty są wysokie. Moim zdaniem nie są wysokie. Współczesne duże ciągniki są naprawdę wysokie, mają duże koła i to im w ogóle nie przeszkadza, aby mogły pracować z maszynami. To w ogóle by była dziwna rzecz. Tak więc tutaj nie powinno być takich żadnych obaw. Widać, że tutaj sprzęt pracuje pod górkę i pewnie te 350 koni tutaj robi robotę, a na drodze 90 km na godzinę to jest naprawdę już rewelacja. Gdyby można jeszcze zagospodarować tą część, tutaj tą skrzynię pod na przykład jakiś rozsiewacz do nawozów albo opryskiwacz, to byłaby naprawdę rewelacyjna maszyna, bardzo uniwersalna, o naprawdę bardzo fajnych parametrach, czyli duża moc, 350 koni maksymalnie i duża prędkość na trasie do 90 km na godzinę. W farmingu mamy podobne sprzęty, ale równie uniwersalne, ale nie mamy aż takich dużych mocy. Mamy takie sprzęty, które są o wiele słabsze, ale one dobrze działają sobie na przykład w takich terenach alpejskich, gdzie ta wydajność nie jest tak aż bardzo potrzebna. Natomiast ten sprzęt jest jak gdyby rozwiązaniem tego pomysłu, rozwinięciem tego pomysłu, ale tutaj mamy już o wiele większe moce. Jak widzicie, wszystko ładnie podpięte, wszystko ładnie działa, tak więc no ten sprzęt może być naprawdę pożądany przez co niektórych graczy, którzy lubią połączyć szybkość z dużą mocą. Przejdźmy do ciężarówek, bo oczywiście dzisiaj mówimy o Mercedes-Benz Trucks Pack, tak więc o ciężarówkach. A tych ciężarówek w podstawce jest dosyć dużo, a nowe DLC wprowadza jeszcze 5 nowych modeli. Przy czym te modele od Mercedes-Benz to są raczej 2 modele z rozszerzeniami. Ale z racji tego, że ten dodatek jest droższy niż standardowe, to po prostu Giants chyba poszedł w ilość, żeby było więcej ciekawych maszyn. W związku z tym możecie zapłacić więcej. No nie, to żartuję. Może to chodzi o to, że po prostu była wygoda. A może dlatego, że za chwilę wam wytłumaczę, o co chodziło. Tak więc ciężarówki, przede wszystkim model od Mercedes-Benz, czyli 2 modele. Model pierwszy to jest Arox. Oczywiście ten pojazd znajdziecie w kategorii w sklepie. To są ciężarówki, moc 326 koni do 625 koni mechanicznych, prędkość do 90 km na godzinę. Jeżeli chodzi o model Arox, on jest uznawany jako taki wół roboczy w rodzinie Mercedesów, tak więc są to takie ciężarówki specjalistyczne raczej, budowlane, ale pewnie kojarzone również z rolnictwem, tak więc tutaj trafiają.
Zastanawiam się, jak będzie wyglądała kwestia ogumienia. Do tego za chwilę też wrócę, bo przechodzimy do drugiego modelu. To jest również model Arox, plus dodatkowo jeszcze mechanizm od firmy, która się nazywa Mailer Tektrum RS26. Jest to po prostu producent, najprawdopodobniej chyba będzie to traktowane jako nowa marka. Giants może to podciągnąć w sumie pod nową markę, chociaż nie wiem, czy to będzie podciągnięte, bo to jest osobny producent i on produkuje tego typu rozwiązania nie tylko i wyłącznie dla Mercedesa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy tutaj technologię załadowywania kontenerów, czyli tak zwany hook lift. Oczywiście w podstawce mamy podobne rozwiązania, chociaż nie mamy kontenerów właśnie, które tak załadowujemy. Podobne rozwiązania to mówimy o rozwiązaniach firmy Anna Burger, natomiast tych hook liftów w FS25 nie mamy. We wcześniejszych farmingach to było trochę inaczej. I tutaj wprowadzane jest w tym modelu Arox. Mamy rozwiązanie Tektrum RS26. 26 mówi o tym, że to jest chyba maksymalny tonaż, który może podnieść w kontenerze ten hook lift. I tutaj jeszcze ciekawa sytuacja przy tego typu modelu, który ma dokładnie takie same parametry jak wcześniejszy, czyli moc od 326 do 625 koni mechanicznych, bo to chodzi o silnik. Prędkość taka sama, 90 km na godzinę. Mamy inny układ jezdny, w tym sensie, że mamy inny układ osi. Nie wiem, czy w przypadku pierwszego modelu będzie w ogóle można to wybierać sobie, czy będzie to zblokowane, a w drugim przypadku, czyli w przypadku ciężarówki, która ma hook lift, czy będzie to też zblokowane, że to muszą być 4 osie. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kwestia jest również ogumienia, bo jest nowa marka ogumienia, a ogumienie ma znaczący wpływ na to, jak ciężarówki zachowują się na polach, bo aktualnie wszystkie ciężarówki, które jeżdżą po polach, no to jest duży problem i w sumie tak powinno być. Natomiast być może tutaj będziemy mieli rozwiązania opon takich agro, tak jak jest to w przypadku Unimogów. Takie opony pozwalają pracować na polach w Farming Simulator 25. Aktualnie ciężarówki, które mamy dostępne w grze, nie mają takich opcji, żebyśmy mogli zmieniać sobie na jakieś opony typu agro. W związku z tym one naprawdę mają trudną sytuację na polu i rzeczywiście tak powinno być, bo generalnie ciężarówki powinny się trzymać raczej dróg. No jeżeli mają odpowiednie ogumienie, odpowiednio są przygotowane, to owszem, jak najbardziej. I mam nadzieję, że właśnie w Mercedesach też tak będzie, że one będą miały możliwość zmieniania również opon, bo sam układ jezdny niekoniecznie będzie się sprawdzał w FS25. Tutaj mamy odkształcanie terenu, a więc należałoby pomyśleć o oponach. Przechodzimy sobie do drugiego modelu, który jest bardziej popularny, Actros L. Oczywiście w kategorii ciężarówki, podobnie jeżeli chodzi o moc 326 do 625 koni mechanicznych, prędkość do 90 km na godzinę. No i wersja z hookliftem to Actros L Tektrum RS21. Tu chodzi o to, że on najprawdopodobniej będzie mógł podnosić mniejsze te kontenery o mniejszej maksymalnej tam wadze. Tak mi się wydaje, tak przynajmniej to wygląda. Tak z tego, co czytałem na stronie internetowej producenta. Pozostałe parametry są podobne, przy czym też konfiguracja osi w przypadku Tektrum RS21 wygląda trochę inaczej i zastanawiam się, czy to jest, czy to będzie można zmieniać, czy też nie. W przypadku ciężarówek Mercedesa mam tu pewne wątpliwości, że to, o czym tutaj wcześniej mówiłem, jest prawdą, ponieważ na tym ujęciu, a jest to ujęcie z oficjalnego trailera, mamy ciężarówkę, uwaga, to jest ciężarówka, nie jest to Actros, mimo tego, że tutaj ten hak i ten mechanizm jest opisany jako Tektrum RS21 i tutaj teoretycznie powinien być Actros, ale to jest Arox. Tu mamy oczywiście Actrosa, tak, to jest Actros, na tym ujęciu już jest Arox, mimo tego, że hak jest od Actrosa. No i tutaj jak sobie przejedziemy dalej, o to widzicie, to jest ten Arox, tutaj z tym hakiem, nie wiem czy tu jest 21, tak więc przed chwilą mówiłem, że modelem będzie Mercedes-Benz Arox Mailer Tektrum RS26, to w tym przypadku to powinno być 26, może naklejkę pomylili, wiadomo, jeszcze jest miesiąc do premiery, Giants takie rzeczy, dziwne rzeczy powstawiał. I tutaj mamy też kontener, o którym za chwilę będę mówił, tak więc tak to będzie wyglądało. I tych kontenerów będzie 4, jeżeli się nie mylę.
Piątą ciężarówką jest rewelacja, moim zdaniem, ciężarówka, której się nie spodziewałem w ogóle. Producentem tej ciężarówki jest Hazomat, model nazywa się Hazotrack V2. Oczywiście widzimy wpływ tutaj Mercedesa i oczywiście tą ciężarówkę znajdziecie w kategorii ciężarówki, moc to 530 koni mechanicznych, prędkość 90 km na godzinę, czyli parametry takie jak w Mercedesie. Natomiast tutaj oczywiście Hazomat, marka nie jest nowa, ponieważ ona jest kojarzona z rębakami, jest jeden rębak w podstawce. Natomiast sprzęt ten jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Spójrzcie proszę na ten screen, jest to oficjalny screen od Giants promujący nowy dodatek. Mamy tutaj ciężarówkę Hazotrack, jak się wydaje w swoim naturalnym środowisku na polu. Widzicie, ciągnie taką dużą prasę, tutaj podłączona jest ta prasa, oczywiście wałek odbioru mocy, ale co równie istotne, o czym wcześniej mówiłem, mamy tutaj odpowiednie opony. Te opony ja określam mianem opon typu agro i takie opony znacie chociażby z Manów albo z Tatr, z wcześniejszych farmingów, ale umówmy się, we wcześniejszych farmingów te opony miały tylko i wyłącznie charakter taki wizualny, nic poza tym. W przypadku Farming Simulator 25 te opony mają wpływ na to, że ciężarówki na takich oponach między innymi mają większe szanse, żeby po prostu popracować na polach. I się właśnie zastanawiałem, czy ciężarówki od Mercedesa będą miały również, a przynajmniej jeden z tych modeli miał również tego typu opony, bo to będzie powodowało, że po prostu te ciężarówki będą dawały radę na polach, a to jest bardzo duży plus. W przypadku Farming Simulator 25 duży plus w stosunku do tych standardowych ciężarówek, które są na podstawce. Tamte mają duże problemy na polu, a jeszcze jak wpuścicie na jakieś kartoflisko albo pole zaorane, to tam jest już tragedia. Ta ciężarówka, też oglądałem kilka filmików, naprawdę pracuje na polach, robi naprawdę ciekawe rzeczy. Nie widziałem z pługiem, ale tego typu rzeczy jak ciąganie prasy, jak najbardziej coś takiego jest w stanie zrobić, tak więc nie wiem, czy będę wykorzystywał taką prasę, znaczy tą ciężarówkę, ale na pewno jest to ciekawe rozwiązanie. No i oczywiście współpraca tutaj z Mercedesem jest bardzo, ale to bardzo widoczna, natomiast sama marka Hazomat jest kojarzona, nie jest nową marką w przypadku Farming Simulator, bo jest kojarzona z maszynami do pracy w lesie, z rębakami. Zakończyliśmy wszystkie pojazdy, ponieważ w tym DLC większość to są pojazdy. Jest bardzo mało maszyn i urządzeń, ale są również i takowe. Tak więc zaczynamy od ładowacza czołowego, kategoria w sklepie, producent Stoll, model Robust 30 HDPM, wymagana moc 110 koni. I oczywiście ten tur będzie wykorzystywany do MB-Tracków, ale tak jak przed chwilą przeczytałem, najprawdopodobniej do tych dużych MB-Tracków, bo tutaj są ograniczenia o moc. 110 koni mechanicznych. Tak się tutaj prezentuje. Nie ma konsoli tutaj, że z przodu podłączamy jakiegoś tura, tylko on jest montowany z tyłu. Zostało nam jeszcze do omówienia 5 maszyn, które wchodzą w skład nowego DLC. 4 z nich to są kontenery, a 3 z nich to kontenery nowej marki Farming Simulator. Producent, nie wiem, nie znam go. Najprawdopodobniej, a przynajmniej ja tak wymówię, to firma Sirch i produkuje kontenery do tych hakowców. Mamy tutaj 3 modele. Pierwszy model to Halfpipe. Oczywiście kategoria w sklepie to przyczepy. Ten pierwszy model pojemność ma 14 800 litrów. Drugim modelem tego samego producenta jest model Unibox. Kategoria w sklepie to przyczepy o pojemności znacznie większej, 39,5 tysiąca litrów. Tak więc tutaj zastanawiam się, jak to będzie z tym ciężarem, ponieważ wcześniej mówiłem, że tam te haki mogą podnieść tylko do 26 ton, a tutaj mamy pojemność 40 tysięcy litrów. No to zastanawiam się. Co ciekawe, następny ten kontener, bo chciałem powiedzieć pojemnik, a to jest jednak potężny kontener. Jest to model Agrobox. Oczywiście kategorii w sklepie to przyczepy i pojemność również 39,5 tysiąca litrów i ten kontener był prezentowany przed chwilą na tym filmiku, ten taki zielony. Dodatkowo mamy jeszcze kontener, który ma możliwość wypychania zawartości. Jest to kontener, którego producentem jest Fligl. Model nazywa się Push-Off Container.
czyli to, o czym powiedziałem. Jest taki duży siłownik, który potrafi wypchnąć najprawdopodobniej tą zawartość. Oczywiście kategoria w sklepie to przyczepy, a pojemność to 33,5 tysiąca. Tak więc kontener firmy Fligl, no dosyć ciekawie się też tutaj prezentuje. No i na sam koniec mamy jeszcze taki zderzak. Producentem jest Mercedes-Benz Trucks, model bumper, czyli zderzak. I ten zderzak znajdziecie w kategorii w sklepie. Oczywiście w kategorii różne. Wcześniej go pokazywałem. Był po prostu zamontowany na jednym z MB Trucków. To tyle, jeżeli chodzi o tą zawartość tego nowego dodatku. Oczywiście są tutaj pewne wątpliwości, czy to, co tutaj było napisane i ja przeczytałem, to rzeczywiście tak będzie i się sprawdzi. Ewentualnie moje jakieś tam dywagacje, czy też są jakieś w jakimś mierze sprawdzalne przed premierą, czy możemy się zdziwić na premierze, że jakieś dziwne rzeczy będą tutaj wychodziły. Wydaje mi się, ten dodatek jest z mojej perspektywy naprawdę chyba najciekawszym, jak na razie, bo jeszcze oczywiście czekamy na ten duży dodatek z mapą, ale po prostu z mojej perspektywy i takiego gracza jak i ja, te ciągniki, jakie są tutaj, to są mocowo moje ciągniki, dodatkowo one są klasyczne, więc takie, jakie lubię i ciekawe są maszyny. Te Unimogi to naprawdę są moim zdaniem ciekawe maszyny. No i mamy dostęp do hakowców, a więc 2 modele. Też zastanawiam się, jak będzie wyglądała jazda tymi ciężarówkami po polach, bo w Farming Simulator 25 jest to problematyczne i jak najbardziej fajnie, że jest to problematyczne. Jeżeli ciężarówki nie są do tego przystosowane, to wreszcie jest wersja farminga, w którym no, nie czują się komfortowo takie ciężarówki na polach. To tyle, mam nadzieję, że wam się spodobał ten przegląd. Oczywiście najprawdopodobniej możemy liczyć również na fact sheety, w których oczywiście znajdziemy więcej screenów i oczywiście bardziej szczegółowe dane. Tak więc czekamy do następnych piątków. Pozdrawiam, Anton.